Witam. Do sprzedania jest Toyota Yaris o silniku 1.0 benzyna. I zaczynamy. Wyświetlacz działa, od razu możemy sprawdzić, jakie są parametry. Aktualne spalanie, no stoimy, więc 0, średnia 4,5 ze 183 km przejechanych. Średnia prędkość 28. Jak to w mieście? W sumie przejechane w tym momencie 73 700. Posłuchajmy, jak na obroty wchodzi. Normalnie wchodzi. Silnik, pomimo tego, że to jest tylko litr, bardzo ładnie zbiera ten samochód, bo samochód jest leciuteńki. Kupa schowków. Tankowany na BP. A schowki to tak. Jeden, drugi w drzwiach na napój. Butelka taka 0,7 powiedzmy wchodzi. Akurat. Radio. Niebo chmurzy się na zachodzie, w pozostałych regionach słonecznie, w całym kraju bardzo ciepło, od 20... Radio z MP3, akurat płyty nie mam, ale jest normalnie, znaczek odtwarza prawidłowo. O, zapomniałem. Tu jest jeszcze schowek. Tu jest schowek. Tu jest schowek. Cała książka serwisowa wchodzi sobie. Także jest spory. Następny. Tu na konsoli, nie wiem czy widać, bo ciemno jest. Ołówek widać. Z drugiej strony to samo. Tutaj na puchę miejsce. Konsola. I tu też na futerał, na okulary, na następną puchę. Znowu schowek. No i z przodu chyba wszystko. Z tyłu też jest schowek na butelkę. Z tyłu 2 albo 3 mocowania. Chyba 3 mocowania Isofixa. Pytanie, czy wejdą, masz 3 foteliki. Jakby ktoś potrzebował lusterko. Dobra, w środku chyba wszystko. O, regulacja kierownicy. Góra, dół. I chyba w tym modelu, jak dobrze pamiętam, nie ma regulacji przybliżenia kierownicy do siebie. Zobaczmy, jak wygląda pod maską. Pracuje równo, nie ma jakichś skoków. Wersja 3-drzwiowa, co widać, drzwi się otwierają bardzo szeroko. Także duże osoby nie będą miały większych problemów z wsiadaniem, wysiadaniem. Bagażnik może nie jest jakiś gigantyczny, ale można go poszerzyć, bo są dwie wajchy, jedna do składania foteli na płasko do przodu przy złożonym zagłówku i szyny, dzięki czemu bagażnik powiększa się o jakieś 20-25 cm. To samo z drugą kanapą.
Także już się robi jako taki. Walizka normalnie może być położona, a nie wstawiona. Oczywiście przy takim rozłożeniu ciężko mówić, żeby kogoś można było z tyłu przewozić. Jakieś bardzo krótkie trasy to jest możliwe, ale niekoniecznie wygodne. Natomiast przy cofniętej kanapie jest tego miejsca w miarę sporo. Oczywiście też pytanie, jak jest ustawiony fotel. Tamten jest na pół leżąco w tym momencie. Wsiadanie na tył. No na pewno mniej wygodny niż w wersji 5-osobowej. O. Ja mam w papierach 1,86 m, także dosyć długie uda, a jeszcze tu mam miejsca na 2 palce ewentualnie. Jeszcze więcej z tej strony, bo fotel mam dosyć blisko przysunięty, bo zawsze jest dopisywany w ogłoszeniach. Elektryczne lusterka, blokada drzwi, żeby nie można było z zewnątrz otworzyć. Wersja niestety bez klimy. Zapalniczka. Tu jest jeszcze dodatkowy przerabiany port na 2 zapalniczki, jakby była potrzeba. Można dokupić sobie dodatkowe oświetlenie pod zapalniczkę. Czujnik otwartych drzwi, czujnik niezapiętych pasów. Autoalarm. Jest też czujnik cofania. Nie wiem, czy to widać. Na tylnej ściance jest na filmie będzie migać. Jest czujnik, który pokazuje odległość od przeszkody z tyłu. Patrzy się normalnie w lusterku, tam odbicie jest lustrzane, także patrząc w lusterko wsteczne normalnie widzimy, jaka jest odległość. On tam powiedzmy w dziesiątkach centymetrów pokazuje. Lewarek do kół. Pod fotelem, a jednak od strony pod fotelem kierowcy to jest tylko taka osłonka, jest lewarek, wyciąga się, nic nie lata, bo jest tak zrobione, że rozpiera. Jest cieplutko, więc słychać, jak się wentylator chłodzący załączył. Tutaj pod fotelem pasażera jest taka kuwetka, gdzie jest apteczka i kamizelka odblaskowa. Natomiast w bagażniku pod podłogą pełnowymiarowe koło. Nie, przepraszam, dojazdówka to jest cieńszy. Firmówka, bo nawet Bridgestone jest zalewany
Castrolem Magnatekiem 10W40. Tu w tej torbie jest hak i klucz, hak holowniczy wkręcany z przodu i klucz do kół. Jeszcze mieliśmy pokazać, jak się składa na płasko. To jest taki bajer, że nie ma twardej półki, tylko taki materiałowe przypinane na rzepy. Ciach. Jedną ręką to się słabo robi, jak się telefon trzyma. Podłoga niestety nie jest płaska. Ale do przewiezienia chwyć no. Ale do przewiezienia jakiegoś większego gabarytu, szafka duża, no nawet pralka by pewnie weszła. Już wiem, co to jest za przycisk. To jest blokada okna pasażera, żeby nie kusiło go, żeby otwierać albo zamykać. Dobra, przejedziemy się kawałek. No niech złapie ostrość. Wyświetlacz, prędkościomierz jest cyfrowy. Nie skacze jak głupi, także tu zrobimy. Dobra, poczekamy, niech samochód przyjedzie. Zawieszenie w Yarisie jest może nie twarde, ale sprężyste. Ale jak dla mnie przyjemnie sprężyste. Teraz zaczęła się świecić kontrolka, że pasów nie mam zapiętych. Kontrolka zaczyna się świecić. Znaczy zaczyna wyć. Zaczyna wyć od 20 albo 25 km na godzinę. Na wertepach zawieszenie sprawuje się bardzo dobrze. Nie ma jakiegoś bujania, jakichś dziwnych przechyłów. Oprócz tego, że jest to sprężyste zawieszenie, to jeszcze na dodatek samochód jest mały gabarytowo, więc nie ma jakichś przechyłów dziwnych. Tak jak to ma miejsce w większych samochodach. Porównuję go tu na przykład do Citroena C4 Grand Picasso. Także to by było na tyle. Pozdrawiam i zachęcam do zakupu.